Drodzy koledzy, którzy tu jeszcze mieliście siły, żeby przybyć. Nasi bardzo mili goście, starsi i szczególnie ci najmłodsi, którzy powinni to zobaczyć i o tym słyszeć. Na pewno z wielu wydawnictw naukowych, powieści, wspomnień, gazet, filmów, prawda? Wiecie dużo na temat Oświęcimia. Ja nie będę tu mówił, co tu się działo, bo to już było powiedziane. To były straszne rzeczy. Ten budynek był otoczony drutem kolczastym dookoła i mniej więcej w tym miejscu, Kaziu, prawda, mniej więcej w tym miejscu, jak ulica tam, taka uliczka prowadzi, tam była brama wejściowa. Między torami a bramką wejściową to był prowizoryczny jeszcze płot nieelektryzowany. Ustawił się szpaler SS-manów. Tych SS-manów było około 100. Każdy oczywiście, co wywołało nasze zdziwienie, jak powyskakiwaliśmy z wagonów, że każdy z tych właśnie zaopatrzony był w jakąś gumę, w jakąś kawałek kołka, prawda, czy jak to się tam nazywało po niemiecku. I tak knypel, właśnie i knypel. I biegiem od wagonów biegliśmy tutaj, a na narożnikach ogrodzenia było po 2 żandarmów, okazało się z SS, czyli SS-manów, przy karabinach maszynowych. Przemówienie, o którym mówił kolega Kaziu, gdzie ten Fritz, prawda, nasz Lagerführer, czyli kierownik obozu, który pierwszy nas powitał, tu gdzieś, nie wiem czy na stoliku, czy na jakiejś beczce, stanął i powiedział, że tu właśnie przyszliście, ale nie do sanatorium. I jak później to się działo, to już tu było mówione. Tutaj chciałem tylko przyjaciołom i kolegom i tym najmłodszym powiedzieć, że w tym bloku przemieszkałem wraz z moimi, z dużą większością moich przyjaciół, z którymi przybyliśmy. W tym bloku przebyliśmy od dnia 14 czerwca do pierwszych dni lipca. Nie powiem dokładnie, czy to był 2 czy 3 lipca, kiedy nas stąd przeniesiono do właściwego obozu, gdzie oglądaliśmy te bloki, gdzie ścianę śmierci, gdzie krematorium. Ale ten właśnie blok dla mnie jest specyficzny, specyficznie ważny. Po pierwsze, że to był mój pierwszy obóz, pierwsza sztuba, tak się to nazywa po niemiecku, w której spędziłem z wieloma innymi kolegami w olbrzymiej ciasnocie noc. I po raz drugi ten blok był dla mnie ważny w lipcu 1944 roku, mianowicie 21 lipca tegoż roku. W tym budynku na dole, tutaj przy ziemiach, była pralnia dla SS i w tym czasie w tej właśnie pralni pracowała poznana już wcześniej w magazynach zbożowych w Getreidespeicher, tu zaraz niedaleko, jedna z 10 młodych dziewcząt, Żydówek, które reperowały nam worki. No to był duży magazyn, tych worków było parę tysięcy w ruchu. My je dokarmialiśmy, jak SS-mani się na obiad, myśmy mieli własny klucz, otwieraliśmy zamknięcie, bo one pracowały zamknięte po pomieszczeniu. I doszło do tego, że poznałem bliżej taką Cylutkę, Cyla Cybulska Stawiska z Łomży. No Żydóweczka, prawda, młoda, piękna, nie było tam zresztą Polek, bo mnie nieraz pytano, dlaczego pan w Polce się nie zakochał, tylko w Żydówce, bo razem z nimi pracowaliśmy. I w tym czasie, od maja do tego lipca, Cyla pracowała już tutaj, w tej właśnie pralni Stabsgebäude. I w tym dniu, właśnie po południu, koło godziny 15, po przebraniu się w mundur SS, który przygotowywałem przy pomocy przyjaciela z mojego transportu, słuchajcie młodzi ludzie, mieszka we Wrocławiu, nie mógł tu przybyć, rozmawiałem z nim telefonicznie przedwczoraj i prosił, żeby dla was, koledzy, przyjaciele. Tadziku, o ile pamiętam, ty miałeś numer 178 w Oświęcimiu. Tak, zgadza się. No właśnie, pamiętasz te czasy. No, pamiętam doskonale. Ale interesuje mnie to, czy pamiętasz,
jak pewnego dnia zapytałem cię, Tadek, dostarczysz mi mundur SS? Tak. No i jak sobie przypominasz, poprzedzone to zostało jakąś wcześniejszą rozmową. Upewniłeś się, czy mam dobry schowek. Tak, ale jeszcze Powiedziałem. ważniejsza była dla mnie sprawa, czy ty dobrze, Jurku, i rozsądnie przemyślałeś możliwość ucieczki, bo to jest bardzo poważna sprawa, wiesz, nie tylko dla ciebie, była ale i dla mnie. Ty powiedziałeś wtedy, pamiętasz, muszę się, rany boskie, muszę zastanowić, a do czego ci potrzebny? Ja mówię, no wiesz, i ty pytasz mnie wtedy, chcesz uciekać z Sylą? Kiwnąłem głową. No więc potraktowałem sprawę poważnie i na serio, ale to w rezultacie przyczyn, dla których ty podjąłeś te decyzje. Uważałem, że to są przyczyny nader istotne. Wiesz, jak długo się zastanawiałeś? Na Ale- drugi dzień przyszedłeś, masz schowek? Ja powiedziałem, mam. Dobry? Na pewno. Pewny? To przygotuj się, że będę ci co kilka dni coś przynosił. Przyniosłeś mi najpierw bluzę, później spodnie ze smańskie, potem pas, potem kaburę na pistolet, czapkę, naszywki Rottenführera i tak dalej. Byłem pracownikiem wtedy magazynu SSB Kleidungskammer, jak ci wiadomo, prawda? Pracowaliśmy razem w tym samym bloku, z tym, że ty pracowałeś na drugim piętrze, ja pracowałem na parterze. Wobec tego Po drugiej stronie. te kontakty z nami były Po bardzo przeciwnej bliskie stronie, i nawiązana została raczej taka przyjaźń, już serdeczna przyjaźń koleżeńska. A to również dlatego, że w twoim przecież magazynie, mogę tak powiedzieć twoim, bo ty za to odpowiedziałeś, za pracę kolegów swoich, którzy byli tam zatrudnieni, były również zatrudnione kobiety. Kobiety, nie pamiętam ile, ale tam 10 około młodych 10 dziewów, młodych wszystko dziewów. Żydówki. No, one to Reperowały były, worki. to były bardzo atrakcyjne osoby. Dla nas, młodych chłopaków, szczególnie ważne było przynajmniej spojrzeć na te kobiety, jak ci wiadomo. To był Więc promyk słońca, co stęskni- dla nas, w tak, tym no właśnie, piekielnym naszym życiu stęsknieni obozowym. byliśmy przecież w widoku samych kobiet, a już Później, najważniejsze tak. było, żeby móc utrzymać taki psychiczny jakiś związek Tadziku, duchowy może bardziej niż Tadziku, inny. pamiętam, że ty w jednej z tych dziewcząt, w Reginie, byłeś też mocno jak to nazwać? Co? Podkochiwany. Podkochiwałeś się No tej to Regince, zrozumiałe, prawda? to zrozumiałe. Przecież No. to była dziewczyna, która miała 17 czy 18 lat, młoda. Wtedy tak. Tak samo atrakcyjna, zresztą wszystkie były ciekawe, ale nie o to jeszcze chodziło. Chodziło o to, żeby mieć możliwość, ten kontakt, jaki ludzki kontakt z inną płcią w pewnym sensie. I to nas bardzo mocno dopingowało. A to było nieosiągalne dla nas, dla No, przeciętnego było. więźnia było nieosiągalne. Absolutnie nieosiągalne. Poświęcimiu. Absolutnie. Niektórzy, jak ci- Nie wolno było słowa zamienić Jak kobietą ci jeszcze więźniarką. wiadomo, to byli tacy szczęśliwcy, którzy odwiedzali Frauenlager. Tam mieli te kontakty też trochę utrzymane Elektrycy, tak, ale instalatorzy. to były kontakty takie luźne, jednodniowe. I w ciągu paru tygodni dostarczył mi kompletny mundur, który za tym budynkiem, w następnym, tam gdzie były magazyny zbożowe, na strychu, przechowywałem go aż do tego 21 lipca. Po przebraniu się w mundur SS, tamtędy jak kończy się budynek, za rogiem jest wejście, takie drzwi żelazne, tam się właśnie wchodziło. No ja wszedłem i kiedy zgłosiła się do mnie kapo, nadzorująca to komando, jakieś tam przy maszynach do szycia pracowało kilkanaście dziewcząt. Was wniesień in der Rottenführer. Czego pan sobie życzy Rottenführer? Byłem w randze młodszego kaprala. No więc zanim ja powiedziałem, o co mi chodzi, sięgnąłem do kieszeni już po kartkę z jej nazwiskiem, imieniem i numerem 29558. Wychodzi z następnego pomieszczenia pani z SS, to znaczy Kommandoführerin, SS-manka, i prawda, jak mnie zauważyła, ja podchodzi, podaje mi rękę, ja oczywiście Heil Hitler, uśmiechnęła się do mnie i mówię, na rozkaz
Politische Abteilung, czyli tak zwanego obozowego gestapo, mam doprowadzić na przesłuchanie i wyjmuję tą karteczkę die Cibulska Stawiska von Lomża, numer i podaję i nawet powiedziałem, prawda, imię ojca, żeby to było bardziej urzędowe. No, ta pyta, ta z tej kapo, która to jest? Das ist die schwarze vom Biegelstube, odpowiada ta kopówka stojąca z boku. Poszła po cyle, ja zdejmuję okulary przeciwsłoneczne, bo zamgliły mi się od potu. Raz, że lipiec, drugi raz coś wewnątrz mnie działo. Możecie sobie, młodzi ludzie i państwo, bo koledzy wiedzą, jak to wszystko mogło wyglądać. No po prostu już koszula kleiła mi się do pleców i zamgliły mi się okulary. Zdjąłem te okulary, zaczynam je wycierać chusteczką, a ona mówi, Narodny Führer, czemu pan nosi okulary? Przecież pan ma całkiem ładne oczy. To był tak zwany, jakby to nazwać. Po prostu komplement mi powiedziała jakiemuś młodemu SS-manowi. Miałem wtedy 23 lata, ona miała około 40. I tak ona później, ta kapo przyprowadziła cele, ja sprawdziłem szybko numer, prawda? Also, a Hitler do tej SS-manki podaje mi rękę i jeszcze mi się pyta, czy przyprowadzi ją pan zum Antreten na zbiórkę? Ja mówię, że gdybyśmy ją zatrzymali, dann geben wir bekannt, to znaczy powiadomimy. No jeszcze raz, prawda, ona mi podaje rękę, a ja do celi, no los, up. I tak się skończyła historia w tym właśnie budynku, tu na dole w Przyziemiach.